Kalabria pachnie pomarańczą, bergamotką i jaśminem. Kusi smakiem fig, pikantnej papryczki peperoncino, słodkiej czerwonej cebuli i kwaśnych cytronów. Kalabria rozbudza wyobraźnię historiami o najpotężniejszej mafii świata. 'Ndranghety, ale i romantycznymi zachodami słońca, niesamowitymi plażami i malowniczymi miasteczkami na wysokich klifach. W dzisiejszym odcinku zobaczymy kościółek wykuty w skale, cudowne plaże purpurowego wybrzeża i wybrzeża bogów, spróbujemy tradycyjnej filei z ndują oraz świetnego kalabryjskiego deseru tartuffo. Przed Wami pizzo, Capo Vaticano i cudna tropea. Dzisiejszy dzień zaczynamy od najdalej wysuniętego punktu na północ z Reggio di Calabria, gdzie śpimy. Taką mamy dzisiaj wycieczkę, że będziemy sobie jechać wzdłuż wybrzeża, a zaczynamy od maleńkiej miejscowości La Madonnella w pobliżu Pizzo. Dlaczego tutaj przyjechaliśmy? Dlatego, bo jest tutaj kościół i to bardzo specyficzny kościół, bo wykuty w skale. Wraz z jego powstaniem od wieków krąży tutaj taka legenda, że marynarze, którzy płynęli przez Zatokę Świętej Eufemii, trafili na bardzo trudne warunki, na sztorm i wyglądało, że statek zatonie, a oni stracą życie. Dlatego zaczęli modlić się do obrazu, który mieli na pokładzie statku, dziewicy z Piedigroty, i obiecali, że jeśli ocali im życie, to wybudują dla niej taką kaplicę wotywną w podziękowaniu. Faktycznie statek się rozbił, ale wszyscy marynarze ocaleli, ocalał także obraz i dzwon okrętowy. Marynarze wydrążyli w tych wapiennych skałach dziurę, gdzie ukryli obraz, ale rybacy z tej miejscowości trochę obawiali się, że obraz zniszczy je albo zostanie skradziony, więc zabrali go na górę do miejscowości, gdzie umieścili go w kaplicy. Natomiast kiedy przyszła pierwsza burza, kościół zalało i obraz wrócił dokładnie w to miejsce, w którym rozbił się statek, i ta sytuacja powtarzała się kilkukrotnie, aż uznano, że taka jest wola Matki Boskiej, żeby właśnie w tym miejscu zbudować kaplicę. Takie historyczne źródła nie potwierdzają tej teorii, ale faktycznie mówią, że wydrążył w skale taką jaskinię i zbudował tutaj małą kaplicę jeden z mieszkańców tej miejscowości w XVII wieku. Natomiast dzieło kontynuowali dwaj artyści lokalni tutaj też z tej miejscowości, Angelo i Alfonso Barone, rzeźbiarze, którzy powiększyli kościół i z tych wapiennych skał rzeźbili takie postaci sakralne, które ozdobiły ten kościół. Ich dzieło kontynuował wnuk, ale ten to już z wizją artystyczną sobie tak poleciał trochę grubo, dlatego bo oprócz tych sakralnych postaci, czy postaci na przykład Jana Pawła II, znajdziecie tutaj też postać Fidela Castro. Trochę się nacięliśmy, dlatego bo i w Google, i w przewodnikach informacja była taka, że kościół jest czynny codziennie. Natomiast kiedy przyjechaliśmy na miejsce, okazało się, że poza sezonem w okresie od listopada do końca marca czynny jest tylko w sobotę i w niedzielę przez 2 godziny od 11 do 13 i potem przez 2 godziny po południu, a wstęp kosztuje 5 euro. No to my trochę zaoszczędzimy, bo sporo można zobaczyć tutaj przez kraty, a prosto stąd jedziemy do Pizzo, gdzie będziemy próbować lokalnego deseru. Trufle to oczywiście przede wszystkim grzyby, ale nie tutaj, moi kochani. Tutaj, w miejscowości, w której jesteśmy, w Pizzo, narodził się najsłynniejszy kalabryjski deser, a mianowicie tartuffo, czyli właśnie trufla, ale taka słodka trufla. Jak do tego doszło? Historia jest dość nowa, bo sięga 70 lat. Możemy powiedzieć, że mówimy o współczesnej historii. Mistrz cukierniczy Giuseppe de Maria, bardziej znany tutaj w tych regionach jako Don Pippo, obsługiwał jedno z wesel i okazało się, że brakuje mu pucharków na lody. Ale nie stracił on zimnej krwi. Jak to mówią, potrzeba jest matką wynalazków. W związku z tym uformował kulkę z lodów, obtoczył ją w orzech
orzechach, a w środku wypełnił płynną czekoladą. I ja już jadłam kilka różnych wariacji tego deseru, nie tylko we Włoszech, ale też w Polsce. Natomiast tutaj jest przepis taki prawdziwie oryginalny i on jest bardzo, bardzo strzeżony. Don Pippo przekazał go swoim potomkom i serwowany jest jedynie tutaj w barze Dante na placu Republika w Piazzo, a cała reszta to takie właśnie wariacje na temat tego deseru, więc spróbujemy, jak smakuje oryginalnie. Słuchajcie, to jest poezja. To jest poezja. Dolce vita. Piękne słoneczko, jest cudnie, po prostu wspaniałe. O rany. Idealnie, idealnie. Bez wątpienia to jest najlepszy tartufo, jak jadłam w życiu. Wszystko tu się zgadza. W Polsce czasem są dostępne takie desery i niby niektóre lokale mówią, że one są oryginalnie włoskie, natomiast ta czekolada często jest po prostu zamarznięta, nie taka płynna jak tutaj. I powiem wam, nawet to w ogóle żadnego podskoku nie ma do tego oryginalnego tartufo. Molto bene. Pizzo to kiedyś była wioska rybacka, a dziś jest naprawdę fajne, przyjemne miasteczko, które jest taką bramą do Costa del Dei, czyli boskiego wybrzeża. I z tego boskiego wybrzeża, jak popatrzycie tam w oddali, widać wyspę Wulkan, czyli Stromboli, skąd w ogóle z Kalabrii można zorganizować sobie taki prywatny rejs i zobaczyć też tą wyspę. Zamek Murano w Pizzo to zamek aragoński. Jego budowa została zlecona przez Ferdynanda Aragońskiego, czyli to są podobne czasy co zamek w Reggio di Calabria. Natomiast skąd nazwa Murano? A mianowicie na cześć Joachima Murana, szwagra Napoleona, jednego z najlepszych jego generałów, który po takiej ostatecznej porażce Napoleona ze swoimi żołnierzami zbiegł właśnie tutaj w regiony Kalabrii i próbował odzyskać tron Neapolu. Natomiast niestety mu się to nie udało i został rozstrzelany właśnie w tym zamku i zresztą tutaj spędził swoje ostatnie dni więziony. Tropea to podobno kalabryjska perełka. Jeśli nie byliście w Tropei, to nie możecie mówić, że zobaczyliście w ogóle Kalabrię, więc koniecznie musieliśmy przyjechać i tutaj. I zaczęliśmy od sanktuarium Najświętszej Maryi Panny z Wyspy, która mieści się na bardzo charakterystycznej skale naprzeciwko miasta, które zostało założone na klifie. Naprawdę bardzo trudne warunki do budowy mieli tutaj założyciele tej osady. I no muszę wam powiedzieć, że naprawdę robi to wrażenie. A właśnie na wprost jest klif i na tym klifie jest sanktuarium, ale jesteśmy poza sezonem, no i tutaj Włosi się nie przepracowują za bardzo. Nie przepracowują, jest godzina 12:45, a sanktuarium było czynne do 12:30. Jeśli chcielibyśmy je zobaczyć w środku, no to zapraszają jutro. Będąc we Włoszech, no oczywiście trzeba próbować włoskich smaków. My uwielbiamy próbować zawsze lokalne potrawy, jak najbardziej lokalne się tylko da. No i w Kalabrii nie mogliśmy sobie tego odmówić. W związku z tym zamówiliśmy bardzo kalabryjskie potrawy. Moja to jest w ogóle 100% Kalabrii w Kalabrii, bo wziąłem makaron fileja, który jest właśnie związany z Tropeą, w której jesteśmy. To jest taki gruby makaron i on jest jakby ma przerwę w środku, bo jego się zwija na takim druciku, który się nazywa danako i ten makaron właśnie po to ma ten otwór, żeby bardzo nabierał dużo sosu. I właśnie głównie podawany jest takimi ciężkimi sosami z pomidorów, mięsne sosy, ale też jest wersja wegetariańska, to jest fileja tropeana, która się składa z bakażanów, cukinii i pomidorów koktajlowych. Ja mam tą fileję z ndują, czyli najbardziej znanym w ogóle na całym świecie produktem kuchni kalabryjskiej. Jest to taka kiełbasa, którą się smaruje. Ona jest taka, przypomina naszą trochę metkę, może kiełbasę taką pasztetową, hiszpańską sobrasadę, coś w ten deseń. I powstała no oczywiście przez przypadek. Lokalni hodowcy trzody chlewnej, biedni, po sprzedaniu mięsa, tych najlepszych kawałków, zostawały im tylko tłuszcze, wnętrzności, chrząstki i tak dalej. Zmielili to, zaprawili to kolejnym kalabryjskim przysmakiem, czyli papryczkami peperoncino, bardzo ostrymi. Więc tą mieszankę plus peperoncino to fermentowało. 3 składniki kalabryjskie w jednej potrawie. Więc chyba nie ma nic bardziej kalabryjskiego w Kalabrii. Oczywiście trzeba spróbować. Na pewno jest gorące.
A do tego jest pikantne, bo Kalabria to jest najbardziej pikantny region Włoch. Właśnie przez papryczki peperoncino, które weszły do kuchni przez to, że konserwowano nimi potrawy. One się nie psuły, jak były natarte, zamarynowane w papryce, takiej ostrej. Kolejna sprawa. Mamy sałatkę, salata tropeana, czyli pomidory, czerwona cebula, cipolla tropeana, jest dużo bardziej słodka niż cebule. Do tego mamy czarne oliwki, kapary, pomidory. Akurat to nie są te, które są charakterystyczne dla Kalabrii, bo to są pomidory di Belmonte, z miejscowości Belmonte. Są po prostu ogromne. Nazywają się też czasem gigante, bo osiągają wagę od 700 do 2000 gram. Wyobraźcie sobie pomidora, który waży 2 kg. Niestety nie jest sezon na nie. Udało nam się dostać miecznika. Wczoraj Kasia w chili jadła włócznika, a dzisiaj jest miecznik. Także ja sobie pozwolę tutaj kawałeczek oderwać. No, dobre. Nie jestem wybitnym specjalistą w rybach, ale jest to bardzo przyjemne, zgrillowane. Oczywiście masa oliwy. Jedzonko było prima sort. Wymiotłem miseczkę z makaronem do czysta. Chlebem wyczyszczone z tego sosu. Pikantne jak cholera, ale przepyszne. Kasi miecznik twierdzi, że dużo lepszy niż wczorajszy włócznik. I jeszcze ile to kosztowało? Moi drodzy, moja porcja 12 euro, ten makaron. Kasi ryba 15, sałatka 5 euro i lane wino karawka 3 euro, woda 2 euro i koperto po złoty 50 od sztuki, czyli 3 euro. Całość 40 euro. Wczoraj ta ryba, którą jadłam, była naprawdę dobra, ale do tej dzisiaj, słuchajcie, nie ma podskoku. Ja w ogóle myślałam, że to jest mrożona ryba, bo tak jak wam mówiłam wcześniej, nie jest teraz sezon na połów miecznika. Natomiast porozmawialiśmy trochę z panią i okazało się, że to nie była mrożona ryba, tylko faktycznie świeża z połowu, którą udało złowić się rybakowi, tylko te mieczniki teraz są po prostu mniejsze. To nie są takie wielkie ryby, tak jak właśnie w sezonie. I knajpa, w której jedliśmy, jest czynna cały rok, bo słuchajcie, ja na brak kondycji nie narzekam, ale weszliśmy na 87 metrów. Te schody tutaj naprawdę potrafią dać w kość, zwłaszcza wtedy, kiedy panują tutaj takie typowo włoskie upały. Ale słuchajcie, stąd, z Tropei, jest jeszcze lepszy widok na Stromboli, która jest na wprost. Tam są kolejne Wyspy Liparyjskie i nad Stromboli 2 razy w roku, w kwietniu i w sierpniu, wypada zachód słońca idealnie nad wulkanem. Więc jeśli będziecie tutaj akurat w kwietniu albo akurat w sierpniu, to polecam sobie tutaj przyjść i oglądać zachód słońca. Cipolla di Tropea. Słuchajcie, z tej cebuli tworzone są tutaj nie tylko takie klasyki, ale także możecie tutaj znaleźć marmoladę cebulową albo lody o smaku cebulowym. Ale tutaj sezon na te lody to jest tylko do końca sierpnia. I tutaj taka ciekawostka, w Tropei możecie znaleźć lodziarnię, która ma lody o smaku ndui, czyli tej kiełbasy. Wiecie, mnie na samą myśl tak, ale są, natomiast tylko w sezonie, teraz poza sezonem zamknięte na 4 spusty. Tropea była zamieszkana już najprawdopodobniej 1600 lat przed naszą erą. Pierwsze ślady osadnictwa. Ale nie chcę zanudzać całą historią, jak to byli Grecy, Rzymianie, później weszło chrześcijaństwo, Bizancjum i tak dalej. Chciałbym zauważyć, że przypisuje się założenie tego miasta Herkulesowi. Ten miał roboty, bo założył Sewillę, o czym możecie się dowiedzieć z naszego filmu o Sewilli, który był niedawno. Ale przypisuje mu się też założenie na przykład Korfu w Grecji, Herculaneum we Włoszech, Trento we Włoszech, Monako we Francji i jeszcze kilka miast, Kartagina. Tak dalej. No hop, po prostu był zarobiony. Te prace Herkulesa to było pikuś w porównaniu z tym zakładaniem miast co chwilę. No, musiał mieć mocno napięty terminarz. Ale taka ciekawostka jeszcze związana w ogóle z Tropeą i całą tą okolicą południa Włoch. Trzeba wam wiedzieć, że w XI wieku panowali tutaj Normanowie, czyli wikingowie, którzy przybyli tutaj z północnych wybrzeży Francji i jako, że byli świetnymi wojownikami, to bardzo szybko podbili miejscową ludność. Na Sycylii byli, później ruszyli na Maltę, na Bałkany, walczyli z Bizantyjczykami, a samo miasteczko jest przepiękne, także no naprawdę perełka do zobaczenia. Na pewno przy lepszej pogodzie, chociaż no jak widzicie
Jak na 6 stycznia jest pogoda zacna, ale przy jakiejś takiej wiosennej pogodzie pewnie jest tutaj naprawdę przepięknie. Południe Włoch jest zdecydowanie biedniejsze od jego północnej części. Widać tutaj więcej śmieci, odrapane kamienice. Zresztą jeśli popatrzymy na wskaźnik emigracji z tych terenów, no to wciąż on jest bardzo, bardzo wysoki. Zresztą zawsze te tereny były jedne z najbiedniejszych i to przyczyniło się do rozwoju działalności przestępczej. No i na ten moment podobno właśnie to, że ludzie nie chcą tutaj zakładać biznesów i emigrują, no to właśnie zasługa kalabryjskiej mafii. No i może w tym miejscu pora na to, żeby Wam trochę o tej kalabryjskiej mafii powiedzieć. Jeśli chodzi o mafię z Kalabrii, 'Ndrangheta, to powstała ona w połowie XIX wieku jako młodsza siostra sycylijskiej mafii. Natomiast bardzo szybko okazało się, że uczeń przerósł mistrza. Zaczęła się ona usamodzielniać i na ten moment jest najpotężniejszą mafią na całym świecie. Jest obecna na wszystkich 5 kontynentach, a jeśli chodzi o takie statystyki, to podobno 80% kokainy w Europie właśnie przechodzi przez Kalabrię. No to są naprawdę ogromne sumy, ogromne pieniądze. Oczywiście takich oficjalnych danych, no to trudno jest się doszukać, natomiast w 2019 roku powstał film Synowie Ndranghety i tam są takie dane, to jest prawdziwa historia, że dochody mafii rocznie to jest 53 miliardy euro. Biorąc pod uwagę inflację, no to jest naprawdę kupa kasy. Jeśli chodzi o sam film, no to może nie jest to jakieś wybitne dzieło kinematografii, no ale jeśli jesteście zainteresowani taką historią tego regionu, to warto go zobaczyć, bo Ndrangheta to w wolnym tłumaczeniu znaczy po prostu cnota, braterstwo i nie ma na świecie drugiej takiej mafii, która byłaby tak bardzo powiązana takimi więzami krwi, dlatego też tak trudno ją rozbić. Tutaj w ogóle jeśli chodzi o prokuratorów i policję, no to mnóstwo ludzi po prostu wynosi się stąd, bo raczej nie są w stanie zrobić tutaj kariery, a synowie mafiozów, no to przeznaczenie ma swoje plany. Tutaj za bardzo nie masz wyboru. Tak naprawdę około tylko 150 osób sprzeciwiło się swoim rodzinom, sprzeciwiło się mafii, ale zazwyczaj były to takie dolne struktury mafijne. Natomiast cała reszta ma się tutaj całkiem nieźle. Trochę wieje, a jesteśmy na Capo Vaticano. Zaledwie 10 km od boskiego wybrzeża znajdziecie wybrzeże fioletowe, które podobno swoją nazwę zawdzięcza barwie wody, którą przybiera ona o zachodzie słońca. I jeśli chodzi o Capo Vaticano, no to tutaj może zabytków zbyt wielu nie znajdziecie, a chyba nawet wcale, ale za to znajdziecie przepiękne plaże i to właśnie te plaże kuszą tutaj turystów. Chociaż powiem Wam szczerze, chyba nie chciałabym się tutaj znaleźć w sezonie. Wąskie uliczki, plaże też niezbyt szerokie i myślę, że w sezonie tu jest naprawdę bardzo dużo turystów. A jeśli chodzi w ogóle o samą nazwę Capo Vaticano, to niewiele ma ona wspólnego z rzymskim Watykanem, a ze słowem łacińskim przepowiednia. Podobno Odyseusz, który błądził po tych wodach szukając drogi powrotnej do domu, skorzystał właśnie na brzegu Capo Vaticano z usług wyroczni i właśnie od słowa przepowiednia powstała nazwa Capo Vaticano. Jeśli będziecie tutaj poza sezonem tak jak my, to zdecydowanie polecamy 2 punkty widokowe, które oczywiście będziecie mieli zaznaczone na naszych mapkach, bo dla samych widoków warto tutaj przyjechać. Widoki istnie maderskie, naprawdę. Tutaj kilka jest takich punkcików, które przypominają nam naszą ukochaną Maderę, na którą na pewno wrócimy. No, taka mała namiastka, może troszkę taniej, jeśli uda się znaleźć tanie loty z Katowic do Reggio di Calabria, to taka mała namiastka Madery można znaleźć ją i tutaj. Kalabria to tereny najpotężniejszej mafii świata. Moglibyście się więc pewnie zastanawiać, czy tutaj jest bezpiecznie. No i tutaj muszę Was uspokoić. Nie spodziewajcie się tutaj takich scen z filmów akcji, czy jakichś gangsterskich porachunków na ulicach, dlatego, bo to wszystko na ten moment odbywa się na zasadzie naprawdę wielkich transakcji, o których my, tacy zwykli ludzie, sobie nawet myślę, że nie wyobrażamy, jak to wygląda. Natomiast czy turyści są bezpieczni? No, tak jak powiedziałam, to są duże transakcje, więc takie 100 czy 200 euro, które macie w portfelu, to w ogóle nie budzi zainteresowania. Owszem, jest też tak, że pewnie część tych biznesów, które tutaj są, no to są też mafijne biznesy, typu, nie wiem, jakieś restauracje czy hotele, no bo wiecie, te pieniądze gdzieś też trzeba wyprać.
No ale które to są, tego to już się nie dowiecie. Do Kalabrii na pewno jeszcze wrócimy. Tyle tam jest jeszcze miejsc do zobaczenia. Już nie możemy się doczekać, kiedy odwiedzimy cytrynowe wybrzeże i miasteczka, w których mieszają się wpływy różnych cywilizacji. Lista jest naprawdę długa, ale jeśli byliście już tam i macie do polecenia miejsce, które was w sobie rozkochały, dajcie znać w komentarzach.